Zapraszam wszystkich na przepis pierogi z kapustą i mięsem. Przepis taki nasz domowy. Naprawdę ciasto mięciusieńkie. Macie też na kanale u mnie, jak zrobić ciasto na pierogi. Miękkie i delikatne. Tak samo te pierogi. Farsz przepyszny. Naprawdę smakują rewelacyjnie. Z cebulką, z dużą ilością mięsa. Także jeśli macie ochotę na taki przepis, to zapraszam Was. Farsz do pierogów z kapusty. My dajemy kapustę z mięsem. Tutaj mam swojską kapustę, którą kisiliśmy. Zobaczcie. Ona była robiona jakieś około miesiąca temu. Leżała cały czas w lodówce. Jest dalej przepyszna. Nie ma na niej deka pleśni. Do tego przepisu, do tego farszu potrzebuję jakieś mięso. Ja w tym przypadku mam tutaj z 5 udek z rosołu i 3 cebule. No wiadomo, do przyprawienia pieprz, sól. Nastawiam kapustę, zalewam ją wodą. Przykrywam, nic nie solę, nic żadnych przypraw nie dodaję i od zagotowania gotuję ją równą godzinę. Ja tak mówię, 3 cebulki daję. Olej, najlepiej rzepakowy. Muszę go teraz podgrzać, żeby był bardzo gorący. U mnie od zagotowania minęła godzina. Tak przeważnie zawsze gotuję. Wcześniej sprawdzałem, była taka pusta miękka. Jak się zalewa wodą zimną. Teraz zobaczcie, taką kapustę musicie bardzo mocno wycedzić. To jedynie możecie zrobić rękami. Zobaczcie, jak jeszcze przycisnął ją, to jeszcze by leciała woda, ale ja tak aż bardzo do końca nie wygniatam. Możecie przed gotowaniem zostawić sobie trochę kwasu z tej kapusty i zawsze tego kwasu możecie później do tego farszu tutaj dołożyć. Możecie tak zaszatkować to nożem, pokroić nożem, też bardzo szybko pójdzie, i mięso i kapustę. Ja wyciągam maszynkę do mielenia i zawsze mielę. Te będą z kapustą i mięsem. Zobaczcie, ile tutaj mam mięsa. Z 5 udek. Należy te mięso przemielić. Tutaj zmieliłem już mięso. W sprawie tego mięsa, bo pewnie wszyscy będą się pytali. Tu można dać albo udka z kurczaka, można dać wieprzowe, łopatkę, karkówkę, szynkę, cokolwiek macie, jakiekolwiek mięso, boczek. Możecie zamiast udek dać takie mięso. Tak, stosunek mięsa do kapusty to jest 1 do 1. Ktoś jak lubi mniej mięsa, to więcej kapusty, mniej mięsa. To zależy tylko wyłącznie od Was. Teraz do tego daję tą usmażoną wcześniej cebulę. Nie daję jej wszystkiego, bo to są 3 duże cebule były. Także połowę z tego. Resztę będę miał do polania po wierzchu pierogów. Jakieś pół łyżeczki pieprzu świeżo zmielonego. To zależy od Waszych upodobań, ile go chcecie dać. Ja daję taką łyżeczkę wegety. Najważniejsze, żeby to nie było takie suche. Jeśli widzicie, że takie troszeczkę jest dosyć suchawy ten farsz, zawsze możecie dołożyć troszeczkę oleju. I koniecznie musicie próbować, jak to smakuje. Czy trzeba coś jeszcze dołożyć. Ja dołożę troszeczkę jeszcze soli, bo przed chwilą próbowałem, było trochę za małe.
czyli tak minimalnie szczyptę. I cały czas powtarzam, że musicie próbować ten farsz, bo nieraz jest kapusta zasłona. Dlatego zawsze przyprawiajcie według swojego gustu. Dla mnie taki farsz jest najlepszy. Nam tak smakuje. Pamiętajcie, że jak jest leciutko przesolony, to woda niby solona, ale zawsze Wam troszeczkę złagodzi ten smak. Zobaczcie, jaką to ma konsystencję. To się nie rozsypuje. Możecie śmiało nakładać bardziej do pierogów. I to jest jedna taka jednolita bryłka, masa. Ja daję mąkę pszenną. Zależy, ile chcecie zrobić sobie, ile farszu macie, ile pierogów. Z kilograma mąki przeważnie wychodzi lekko ponad 100 pierogów, koło setki liczę. Ja daję 3 szklanki mąki. Stała. Ja robię to ciasto w misce, bo nie chce mi się stolnicy wyciągać. Zobaczcie, zalewam szklanką wody. Ta woda musi być taka bardzo ciepła, żeby was palec nie parzyła. Jak dotkniecie, żeby była taka bardzo dobrze ciepła, bo dokładam drugą szklankę wody. To są szklanki, nie wiem, po 250 ml. Do tego dokładam 3 łyżki oleju. Koniecznie ten olej musi być. I lepiej, jest taka zasada, że lepiej zrobić od razu rzadsze ciasto i dosypać mąki, niż za gęste ciasto i dolewać wody, bo ciasto wtedy wody nie przyjmie. Zobaczcie, ja podsypuję trochę mąki jeszcze i teraz już ją zarabiam. To ciasto musi wchłonąć tą mąkę. Ciasto jest takie, jakbyście dotknęli, jest takie bardzo ciepłe. Zobaczcie, ręki już się praktycznie nie klei. I to ciasto trzeba trochę pozarabiać. Najważniejsze, ciepła woda. Oliwa, żeby do ciasta. I żeby ciasto nie było w żaden sposób za gęste. Pamiętajcie, zawsze lepiej dosypać, tak jak Wam mówię, mąki, niż dolewać wody. Dla mnie to, ja mówię, nie do pomyślenia, żeby do ciasta dolewać wody, żeby rozmiękczyć to ciasto. To ciasto już praktycznie nie ma możliwości się rozmiękczenia. Zobaczcie, one się tak lekko lepi do rąk, widzicie? Ale jest takie puchate. Porzucam jeszcze troszeczkę mąki. I dalej wyrabiam ciasto. Zaraz wezmę je na stół i wyrobię resztę na stole. Zobaczcie, jakie ciasto jest puchate. Zobaczcie, jaką mam konsystencję. Teraz wyciągam z tej miski, podsypuję blat mąką. Jeszcze to ciasto trzeba wyrobić jeśli czujecie, że dalej to ciasto się klei, to zbierajcie ze stołu tą mąkę. Zobaczcie, jaka jest konsystencja tego ciasta. To
Ciasto jest przede wszystkim ciepłe, miękkie i pierogi będą się naprawdę fajnie zalepiały. Podsypię sobie troszeczkę deskę. Odkładam ciasto, żeby się nie przykleiło. Przycinam je na pół. Wyczepię z środką i będę wałkował. Podsypałem mąką stół. Zobaczcie, jak on jest miękki, jak on się poddaje. Niezgumowane, gumiaste, praktycznie nie wraca do pozycji rozwałkowanej. Teraz szklanką wycinam takie koła. Zobaczcie, jak grubość około 2 mm. Ciasto naprawdę wspaniałe. Tak wygląda idealne ciasto na pierogi. Bardzo puchate. Zobaczcie. Nie lepi się do rąk, ale też nie jest takie twarde, płótkowate. Zobaczcie, ono musi być takie lekko klejące. Zawsze kładziecie na mąkę, żeby wam się nie poprzylepiało. Zobaczcie. Zobaczcie, ten farsz musi być cały czas ubity. Ubieram sobie, tu sobie taką kuleczkę. Podkładam pieroga, to chyba każdy umie robić. I go zaklejam. Jeden, dwa razy, zawsze naokoło. Zobaczcie, solę wodę. Ja daję 2 takie trzubate łyżki soli. Jak macie dużo wody, możecie dać 3, czyli tak jak na makaron. Jeśli macie farsz przesolony w jakiś sposób, to wody dajecie mniej. Czekam, aż się zagotuje. Podstawowa, bardzo ważna wiedza jest taka, że ten garnek musi być bardzo duży, żeby miał bardzo dużo wody, bo jak będzie miał mniej wody, to z biegiem gotowania, czyli druga, trzecia dostawa pierogów, gotowania, zrobi wam się taki klej i te pierogi zaczną wam się kleić, sklejać. A tak, jak jest dużo wody, to one będą takie mniej klejące. Zobaczcie, woda zaczęła się gotować. Wrzucam pierogi na gotującą się wodę. Koniecznie już się zamieszać. Żeby się nie poprzyklejały do dna. Leciusieńko, żeby im się nic nie stało, nie popękały. Podkręcam mocniej gaz i staram się je zagotować teraz. I od zagotowania, jak wypłyną na wierzch, to gotuję jakieś 2 minuty. Ale sprawdzam, żeby były miękkawe. Koniecznie musicie przykryć i pod przykryciem tylko pilnujcie, żeby wam nie wykipiało, bo woda teraz z mąką pewnie zacznie wam kipieć. I czekam na zagotowanie. Zobaczcie, u mnie się zagotowały. Woda się zagotowała, one wypłynęły i od tego momentu na wolnym ogniu zmniejszam gaz, gotuję jakieś 2 minuty, aż będą miękkie. Pilnując, żeby mi nie wykipiały.
Minęło z 2 minuty. Ja już wycedzam je. Chyba czy żaden pieróg nie pękł. Polewam je tłuszczem i cebulą, którą wcześniej sobie usmażyłem. Muszę poruszać, pokręcić to miską, żeby nam się te pierogi nie przykleiły. Zobaczcie, jakie wyszły te pierogi. Danie przepyszne, nasze polskie. Są tak mięciutkie. Zobaczcie, jak wyglądają. Zapraszam do zrobienia tego przepisu, tych pierogów na podstawie tego przepisu, bo są przepyszne. Zobaczcie, tak wyszły te pierogi. Efekt końcowy. No, większości tych pierogów już oczywiście nie ma. Zostało tylko parę. Oczywiście jak przyjedzie córka, wnuczek, to dla nich akurat zostało. Na pewno będą im smakowały, tak jak nam. I podejrzewam, że jak zrobicie według tego przepisu z tak mięciutkim ciastem i pysznym farszem, że na pewno wam też posmakuje. Na pewno się nie powstydzicie za takie pierogi. Czy na święta, czy tak na co dzień. No, praktycznie no, przepyszne te pierogi. Także zapraszam was na ten przepis. I zachęcam do oglądania innych moich filmików. Także do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.